Witam Państwa. Dzisiaj mam do pokazania katanę japońską. Najpierw będzie krótka charakterystyka, potem trochę o historii, ale też krótko, wytwarzanie i budowa, a na końcu porównam, jak się tnie kataną a polską szablą husarską. Obydwie to repliki. Pierwsze egzemplarze broni tego typu pojawiły się w Japonii w okresie Nara w VIII wieku. Początkowo nie miały jelca tarczkowego. Dopiero w okresie, który właśnie się Wam tutaj wyświetla, pojawiła się broń podobna do późniejszej katany, przeznaczona dla uboższych wojowników walczących pieszo. Istnieje wiele różnych wersji mieczy z tego okresu, ale różnice między nimi są niewielkie. W okresie Edo, czyli 1603-1868, usystematyzowano produkcję mieczy. Powstał szereg praw regulujących sposoby noszenia i używania broni. To właśnie w tym okresie powstała większość tradycyjnych nazw. Edykt z 1876 roku zabronił posiadania broni wszystkim Japończykom z wyjątkiem wojska i policji. Do 1933 roku nie wytworzono żadnego tradycyjnego miecza katana. Miecze wojskowe, gunto, używane przez wielu japońskich oficerów w czasie II wojny światowej, były stylizowane właśnie na katanie z okresu Edo. Ze stali formowano długi pręt, który następnie przecinano, nakładano na siebie dwie połówki i sklepywano na powrót w pręt. Był on następnie wielokrotnie podgrzewany w palenisku. Taki wielokrotny proces przecinania i sklepywania powodował, że ostrze miało konstrukcję laminatu stalowego, czyli wielu warstw, co przyczyniało się do zwiększenia wytrzymałości bez utraty elastyczności. Ostrze ma na sobie taki charakterystyczny falowany wzór. O, teraz go widać. To jest tak zwany hamon. Linia, która powstała po wypalaniu, ponieważ nakładano na tą część ostrza glinkę, a tą pozostawiono wolną. Wkładano tę całość do pieca i w ten sposób wypalało się głównie wypalało się wszystko, ale bardziej twardy pozostawał ten nieosłonięty glinką brzeg, co powodowało, że on był bardziej twardy, natomiast reszta była bardziej elastyczna, przez co było mniejsze prawdopodobieństwo, że miecz się złamie. Jak odróżnić podróbkę dla turystów od ręcznie robionego miecza katany? Mianowicie tutaj, jak widzimy, ten hamon, to jest on bardzo nieregularny. Ten wzór się nie powtarza. Jest taki losowy. To znaczy, że ktoś ręcznie tą glinkę nakładał. A jeśli widzimy, że to jest takie idealnie równe fale jak od maszyny, to znaczy, że on był wypalany laserowo. Rękojeść, czyli po japońsku tsuka, jej powierzchnię pokrywano oplotem z materiału bawełnianego albo jedwabnego. Pod oplot wkładano tak zwane menuki, ozdoby, które miały zasłaniać otwory kołków mocujących klingę. Miały też wypełniać przestrzeń pod oplotem oraz uważa się, że pełniły funkcję talizmanów. Tu jest jeden menuk. Nie wiem dokładnie, co to jest. To chyba jakiś smok. Musiałabym to wyciągnąć, żeby się temu dokładnie przyjrzeć. A to jest drugi. Katana posiada charakterystyczny okrągły pierścień, który pełnił funkcję jelca. Kocie, nie! Zostaw! Ja ci łapką połapię. Ten pierścień to tsuba. O, może tak będzie go lepiej widać. Cechą charakterystyczną tego pierścienia jest występowanie otworów. Były dwa, mogło być też więcej. Pochwa.
pochwa, czyli tak zwana saja po japońsku. Była wykonana z drewna, pokryta pierwotnie laką, czasami bogato zdobiona. Tutaj funkcję laki pełni farba fortepianowa. Bardzo ważne jest, żeby nie dotknąć tego ostrza palcem, czy też tak jak kot to przed chwilą zrobił łapką, ponieważ w takim wypadku, jeśli się tego od razu nie wyczyści, nie przetrze, nie natłuści, to może na ostrzu zostać już na zawsze ślad. A oto japońska terminologia poszczególnych części katany. Tutaj naprawdę każdy szczegół ma swoją nazwę. Badyl bambusowy. Starałam się go trochę wbić. Przeszłam przez śnieg do wiecznej zmarzliny. Trzyma się. Mam podejrzenia, że ja tego nie przetnę. Ani jednym, ani drugim. Coś poszło nie tak. Ale nie jest tak źle. No łap ostrość, łap. Takie rozcięcie powstało. Tylko, że to jest bardzo giętkie, to dlatego mi to zupełnie zamortyzowało uderzenie. Muszę trochę przybić badyla, ponieważ poprzedni cios go obudował. Postaram się ciąć trochę niżej, żeby było widać, które uderzenie jest które. Także przepraszam za mój brak umiejętności. Prawdopodobnie leżało tam wszystko od postawy zaczynając, ale chciałam po prostu tylko przeciąć ten patyk. Słabo to widać, ale cięcie szablą jest porównywalne do katany na tym kijku bambusowym. Nie wiem jak wy, ale ja po tym cięciu czuję pewien niedosyt, ponieważ nie udało mi się tego przeciąć do końca i za chwilę sobie coś innego znajdę w tym celu. Łodyga topinamburu. Starałam się wybrać taką najgrubszą. Też nie chciałam się bawić w jakieś przecinanie kartki albo kartonu, tylko żeby to było coś, co będzie stanowiło jakieś wyzwanie dla tej broni. Najpierw idzie katana. Ha! Nie wiem, czy zauważyliście różnicę, w jaki sposób ja trzymałam i wyciągałam szablę, a w jaki katanę. Otóż katanę nosi się ostrzem w górę, czyli odwrotnie niż szablę i wyciąga właśnie w taki sposób. Teraz szabla polska husarska. Nie podoba mi się ten wynik. Ten patyk jest wadliwy, idę po inny.
szabla polska husarska. Co do wyniku eksperymentu, to miał on pójść w zupełnie inną stronę. Na końcu miałam określić, która jest lepsza i powiedzieć, że oczywiście, że nasza polska patriotyczna szabla husarska jest lepsza od katany japońskiej, ale niestety nie udało mi się nią przeciąć kija. Żartuję z tym, która jest lepsza, która jest gorsza. To jest najprawdopodobniej kwestia naostrzenia. Ale ja nie będę jej specjalnie tutaj ostrzyć do nagrywania, ponieważ wolę czasami czegoś nie dotykać, niż mam zepsuć. Co do katany japońskiej, to fajna jest. Pierwszy raz w życiu tak naprawdę cięłam kataną. Byliście tego świadkiem. Świadkami. Idę sobie z tą szablą, jeszcze ją dodatkowo zawinęłam w kocyk, żeby sąsiedzi nie gapili, co ja takiego niosę. No i idę po śniegu i nagle szabla siup, wypadła mi i z pochwy i z kocyka na śnieg. Cała się utytłała w wodzie i trzeba będzie teraz ją natłuścić, żeby nie rdzewiała. Ponieważ tak się nie powinno dziać. To za lekko wychodzi i za słabo siedzi w pochwie.